Doświadczasz czasem uczucia, że rzeczywistość daje ci znak? Że te nietypowe zbiegi okoliczności, momenty, gdy myśli się o kimś, a ta osoba dzwoni, lub gdy nagle znajduje się rozwiązanie problemu, który kogoś nurtował, to coś więcej niż tylko przypadek? Każdy miewa takie chwile. Momenty, w których przeczuwa się, że za kurtyną codzienności kryje się głębszy sens. Jung określił to mianem synchroniczności, nie magii, ale silnego powiązania między wnętrzem osoby a tym, co dzieje się na zewnątrz. Miewasz wrażenie, jakbyś utknął w pętli racjonalnego myślenia, a żadne rozwiązanie nie przychodzi? Wyobraź sobie, że nosi się w sobie niewidzialny kompas, który wariuje, reagując na nieznane pole magnetyczne. To podświadomość próbuje się przebić. Synchroniczność to moment, w którym wszechświat szepcze, posługując się językiem symboli, zbiegów okoliczności, a czasami nawet chrząszczy. Jung opowiadał historię swojej pacjentki, uwięzionej w pułapce logiki. Nic do niej nie docierało. Aż pewnego dnia, opowiadając o śnie ze złotym skarabeuszem, usłyszała stukot w okno. Za oknem znajdował się chrząszcz, niemal identyczny jak ten ze snu. Jung podał go pacjentce, mówiąc: „Proszę, to pani skarabeusz”. W tym właśnie momencie coś w niej pękło. Mur racjonalizmu runął. Ten chrząszcz, ten pozornie nic nieznaczący zbieg okoliczności stał się kluczem do wewnętrznej transformacji tej osoby. Synchroniczność to nie przypadek, to znak. Znak, który, jeśli tylko zostanie właściwie odczytany, prowadzi do pełniejszego życia. Synchroniczność manifestuje się na wiele sposobów, subtelnych i spektakularnych. Od powtarzającego się motywu liczbowego, przez przypadkowe spotkania z osobami, które zdają się znać odpowiedzi na nurtujące pytania, aż po zaskakujące zbiegi okoliczności, układające się w niemal niemożliwy do logicznego wytłumaczenia ciąg zdarzeń. Można mówić o synchroniczności zewnętrznej, objawiającej się w świecie materialnym, jak na przykład znalezienie zgubionej przed laty rzeczy dokładnie w momencie, gdy się o niej pomyślało, czy usłyszenie piosenki, której tekst idealnie odzwierciedla aktualne emocje. Istnieje jednak również synchroniczność wewnętrzna, równie istotna, a często pomijana. To harmonia między myślami, uczuciami i działaniami, poczucie spójności i pełni, kiedy intuicja prowadzi właściwą drogą, a wybory rezonują z najgłębszymi pragnieniami. Rozpoznanie rodzaju synchroniczności, z którą się stykamy, to pierwszy krok do zrozumienia jej przesłania. Niezależnie od tego, czy jest to echo z zewnątrz, czy subtelny szept z wnętrza, oba rodzaje niosą w sobie potencjał transformacji. Synchroniczność wewnętrzna to stan, w którym myśli, uczucia i działania płyną w jednym kierunku, wzajemnie się wspierając i tworząc poczucie integralności. Wyobraź sobie artystę, którego wizję artystyczną napędza głęboka emocja, a ręka, prowadzona pewnym instynktem, precyzyjnie przenosi tę wizję na płótno. Nie ma w tym procesie miejsca na wewnętrzny konflikt, wahanie czy zwątpienie. Myśl, uczucie i działanie splatają się w harmonijną całość, dając życie dziełu emanującemu autentycznością i siłą. Inny przykład to sportowiec, który w decydującym momencie zawodów, mimo presji i zmęczenia, podejmuje intuicyjną decyzję, która prowadzi do zwycięstwa. To nie kalkulacja, a raczej głębokie zespolenie z własnym ciałem i umysłem, pozwalające działać w zgodzie z wewnętrznym rytmem. Synchroniczność wewnętrzna to nie stan permanentny, lecz chwile, w których doświadcza się pełni swojego potencjału, gdy czuje się, że jest się na właściwym miejscu. Robi się to, co się kocha i co ma głęboki sens. To momenty, w których odnajduje się prawdziwą harmonię w sobie. Osiągnięcie takiej wewnętrznej harmonii wymaga uważności i pracy nad sobą. To proces, w którym uczy się rozpoznawać swoje prawdziwe potrzeby i pragnienia, odróżniając je od zewnętrznych nacisków i oczekiwań. Kluczowe jest wsłuchiwanie się w swój wewnętrzny głos, w intuicję, która często podpowiada właściwą drogę, nawet jeśli wydaje się ona nielogiczna czy ryzykowna.
Budowanie synchroniczności wewnętrznej to również praca nad spójnością między tym, co się myśli, a tym, co się czuje i jak się działa. Jeśli działania nie są zgodne z wyznawanymi wartościami, powstaje dysonans, który zaburza wewnętrzną równowagę. Dlatego tak istotne jest dążenie do autentyczności, do życia w zgodzie ze sobą, nawet jeśli wymaga to odwagi i podejmowania trudnych decyzji. Im bardziej jesteśmy spójni wewnętrznie, tym silniejsze staje się poczucie sensu i spełnienia, a życie nabiera głębi i harmonii. Wtedy też jesteśmy bardziej otwarci na synchroniczność zewnętrzną, która staje się nie tyle zbiegiem okoliczności, co naturalnym odbiciem wewnętrznej harmonii. Kluczem do odczytania znaczenia synchroniczności jest uważność. To umiejętność bycia obecnym tu i teraz, otwarcie się na subtelne sygnały, które wszechświat lub własna podświadomość wysyła. Nie chodzi o to, by na siłę szukać ukrytych znaczeń w każdym zdarzeniu, ale o pielęgnowanie wrażliwości na pozornie przypadkowe zbiegi okoliczności. Synchroniczność nie narzuca się, ona zachęca do refleksji, do zadawania sobie pytań. Czego można się nauczyć z tej sytuacji? Dokąd ona prowadzi? Jakie niewykorzystane potencjały uwalnia? Odpowiedzi nie zawsze przychodzą od razu. Czasami znaczenie synchroniczności ujawnia się dopiero po latach, kiedy spoglądając wstecz, dostrzega się ukryty wzór, nić przewodnią, która łączyła pozornie chaotyczne wydarzenia w spójną całość. Warto więc zaufać temu procesowi, być cierpliwym i otworzyć swoje serce na mądrość, która płynie z głębi siebie i z otaczającego świata. Intuicja odgrywa kluczową rolę w dekodowaniu tych subtelnych komunikatów, które niesie ze sobą synchroniczność. To właśnie ona, niczym wewnętrzny kompas, wskazuje kierunek, pomaga odróżnić istotne zbiegi okoliczności od zwykłych przypadków. Intuicja nie jest magiczną mocą, ale raczej umiejętnością, którą można rozwijać i doskonalić. Jest to głos głębszej mądrości, który przemawia poprzez uczucia, przeczucia, symbole i sny. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się słuchać tego wewnętrznego głosu, ufać mu i podążać za jego wskazówkami, nawet jeśli wydają się one nielogiczne czy irracjonalne z punktu widzenia racjonalnego umysłu. Często to właśnie te pozornie absurdalne impulsy prowadzą do najgłębszych odkryć i najbardziej transformujących doświadczeń. Zauważając synchroniczności i interpretując je za pomocą intuicji, otwiera się przepływ życia. Pozwala się wszechświatowi prowadzić i ukazywać własną, unikalną ścieżkę. Współczesny, zabiegany styl życia często zagłusza wewnętrzny głos. Na szczęście istnieją sprawdzone metody, które pomagają odzyskać kontakt z intuicją. Medytacja, poprzez wyciszenie umysłu i skupienie się na oddechu, pozwala usłyszeć subtelne podszepty duszy. Uważność, czyli świadome przeżywanie każdej chwili, uczy doceniać piękno drobnych rzeczy i dostrzegać ukryte znaczenia w pozornie zwykłych sytuacjach. Kontakt z naturą pomaga się zresetować i naładować energią, otwierając się na przepływ naturalnej mądrości. Spędzanie czasu w ciszy, z dala od miejskiego zgiełku, pozwala zanurzyć się w głębi siebie i odkryć źródło intuicyjnego wglądu. Im bardziej dbamy o swój wewnętrzny świat, tym wyraźniejszy staje się głos intuicji, a synchroniczności przemieniają się z ciekawych zbiegów okoliczności w cenne wskazówki na życiowej drodze. Ale jak rozpoznać te znaki? Jak odróżnić prawdziwą synchroniczność od zwykłego zbiegu okoliczności? Sekret tkwi w odczuciu. Zwykły przypadek jest pusty. Synchroniczność rezonuje, wywołuje dreszcz. To jak spotkanie starego przyjaciela. Odczuwa się natychmiastową więź. Pomyśl o momentach, gdy nagle natrafiono na książkę idealnie odpowiadającą na pytania, albo gdy spotkało się kogoś, kto zmienił bieg życia. To synchroniczność w akcji. Wszechświat podsuwa dokładnie to, czego się potrzebuje we właściwym momencie. Wyobraź sobie, że od tygodni nurtuje kogoś pewien problem. Powiedzmy, znalezienie odpowiedniego mieszkania. Przeszukuje się ogłoszenia, dzwoni, umawia się na spotkania, ale nic nie spełnia oczekiwań. Zrezygnowany zwierza się ktoś przyjacielowi, który zupełnie przypadkiem wspomina, że jego kuzyn
właśnie wyprowadza się z mieszkania idealnie pasującego do opisu. Nigdy wcześniej nie rozmawiano o tym kuzynie, ani o jego mieszkaniu. To subtelny, a zarazem niezwykle wymowny przykład synchroniczności. Inny, bardziej spektakularny przykład. Ktoś marzy o podróży do konkretnego, egzotycznego kraju, ale wydaje się to nierealne. Niespodziewanie, w rozmowie z nieznajomym na przyjęciu dowiaduje się o konkursie, w którym główną nagrodą jest wycieczka właśnie do tego wymarzonego miejsca. Zapisuje się, traktując to jako żart losu i wygrywa. To już nie jest subtelny szept wszechświata, ale głośny i wyraźny znak, potwierdzający, że jest się na właściwej drodze. Takie zbiegi okoliczności mogą dotyczyć różnych sfer życia, miłości, kariery, zdrowia, rozwoju osobistego. Kluczem do ich zauważenia jest uważność i otwartość na to, co przynosi życie. W kontekście rozwoju duchowego synchroniczność często manifestuje się jako nieoczekiwane spotkania, odkrycia czy olśnienia, które zdają się prowadzić w pożądanym kierunku. Wyobraź sobie osobę zmagającą się z głębokim pytaniem egzystencjalnym, która przypadkowo w antykwariacie natrafia na zapomnianą książkę, której tytuł natychmiast przykuwa uwagę. Okazuje się, że lektura ta, napisana dekady temu przez nieznanego autora, zawiera odpowiedzi, których poszukiwała osoba, rezonując z jej najgłębszymi przemyśleniami i oferując nowe perspektywy. Innym razem synchroniczność może przybrać formę przypadkowego spotkania z nauczycielem duchowym, którego mądrość i doświadczenie okazują się być dokładnie tym, czego dana osoba potrzebuje w danym momencie swojego życia. Być może uczestniczy się w warsztatach z zupełnie innego powodu, a spotyka tam kogoś, kto staje się mentorem, inspirując do głębszego zgłębiania duchowości. To właśnie te pozornie losowe zdarzenia, niosące ze sobą głęboki sens i wpływ na duchową podróż, pozwalają dostrzec działanie synchroniczności i jej potencjał transformacyjny. Takie synchroniczne doświadczenia mogą również objawiać się jako nagłe zrozumienie koncepcji duchowych, które wcześniej wydawały się nieprzeniknione. Po latach poszukiwań i medytacji, w mgnieniu oka, jakby za sprawą iskry intuicji, można doświadczyć przełomowego momentu oświecenia, w którym wszystko układa się w logiczną całość. To tak, jakby ukryty dotąd klucz został odnaleziony, otwierając drzwi do głębszego pojmowania rzeczywistości. Tego rodzaju epifanie często towarzyszą silnym emocjom, uczuciu radości, wdzięczności i połączenia z czymś większym od siebie. Synchroniczność w rozwoju duchowym działa niczym niewidzialny przewodnik, subtelnie kierując ku prawdziwemu potencjałowi i pomagając odkryć głębszy sens istnienia. Często synchroniczność objawia się poprzez powtarzające się symbole, liczby, słowa czy piosenki. Zauważa się, że wszędzie napotyka się pewien motyw. Być może to właśnie próba wszechświata, by zwrócić uwagę na coś ważnego. Może to być zachęta do podjęcia działania, do zaufania intuicji, do zmiany kierunku. Na przykład, ktoś zastanawia się nad zmianą pracy. Nagle w radiu słyszy piosenkę, której tekst idealnie odzwierciedla rozterki. Później w kawiarni widzi książkę o poszukiwaniu swojej drogi zawodowej. Wieczorem znajomy opowiada o swoim satysfakcjonującym przebranżowieniu. Te powtarzające się sygnały mogą wydawać się przypadkowe, ale w rzeczywistości tworzą spójny przekaz, który warto rozszyfrować. Synchroniczność to nie magia, ale raczej przejaw głębokiego połączenia z przepływem życia. To zaproszenie do świadomego uczestnictwa w kreowaniu własnej rzeczywistości i zauważania ukrytych wskazówek, które wszechświat nieustannie podsuwa. Jung wierzył, że te znaki pochodzą z nieświadomości zbiorowej, biblioteki archetypów, uniwersalnych wzorców kształtujących myśli i emocje. Kiedy te archetypy zostają aktywowane, manifestują się jako synchroniczność. Życie jest jak film, jest się reżyserem, a nieświadomość zbiorowa ty scenarzystą. Synchroniczność to moment, gdy wszystko idealnie się układa. A co z tymi, którzy twierdzą, że to tylko statystyka? Przecież można wszystko wytłumaczyć racjonalnie.
ale co jeśli to coś więcej? Co jeśli wszechświat daje jakiś znak? Można zignorować te sygnały albo otworzyć się na możliwość, że istnieje coś więcej. Jung dał narzędzie do interpretacji. Zwróć uwagę na swoje emocje. Co czujesz, gdy doświadczasz synchroniczności? To podświadomość mówi. Słuchaj jej. Zapisuj swoje obserwacje. Nie musisz wszystkiego rozumieć od razu. Czasami znaczenie ujawnia się po latach. Synchroniczność to zaproszenie do głębszego, bardziej świadomego życia, do dostrzegania ukrytych połączeń, do słuchania intuicji, do bycia otwartym na cuda wokół siebie. Jakie znaki wysyła wszechświat? Aby rozpocząć swoją podróż z synchronicznością, warto pielęgnować uważność na otaczający świat. Spróbuj prowadzić dziennik synchroniczności, zapisując wszelkie powtarzające się symbole, liczby, słowa, sny czy zbiegi okoliczności, które wydają się znaczące. Nie oceniaj ich ważności, po prostu notuj. Z czasem zauważysz pewne wzorce, powiązania, a być może nawet ukryte przesłania. Spróbuj medytacji lub uważnego oddychania, aby wyciszyć umysł i otworzyć się na subtelne podszepty intuicji. Im częściej będziesz praktykować uważność, tym łatwiej będzie dostrzegać synchroniczność w codziennym życiu. Zwróć uwagę na swoje ciało. Czy odczuwasz dreszcze, gęsią skórkę, motyle w brzuchu w reakcji na pewne zdarzenia? To mogą być sygnały, że wszechświat próbuje coś przekazać. Pamiętaj, że synchroniczność to nie tylko zbieg okoliczności, ale przede wszystkim dialog między tobą a wszechświatem. Aby pogłębić dialog z wszechświatem i wyostrzyć zmysł dostrzegania synchroniczności, warto wprowadzić do swojej rutyny praktyki intencjonalnego skupienia. Jedną z nich jest regularne prowadzenie dziennika synchroniczności. Zapisuj w nim wszystkie zdarzenia, które wydają się nietypowe, zaskakujące, niosące ze sobą symboliczne znaczenie lub odpowiadające na nurtujące pytania. Nie oceniaj, czy dane zdarzenie jest wystarczająco synchroniczne. Zapisuj wszystko, co przykuje uwagę, od przypadkowego spotkania ze starym znajomym, przez usłyszaną piosenkę w radiu, idealnie odzwierciedlającą aktualny stan emocjonalny, po znalezienie pióra na ulicy, akurat wtedy, gdy potrzebowało się czegoś do pisania. Z czasem, przeglądając swój dziennik, zaczniesz dostrzegać powtarzające się motywy, symbole, a nawet całe sekwencje zdarzeń, które układają się w spójną całość. To właśnie w tych powiązaniach kryje się głębszy sens i wskazówki od wszechświata. Dodatkowo, sam akt zapisywania wzmacnia uważność i sprawia, że staje się bardziej wrażliwy na subtelne sygnały. Innym cennym ćwiczeniem jest medytacja połączona z intencją otwarcia się na synchroniczność. Znajdź spokojne miejsce, usiądź wygodnie, zamknij oczy i skup się na swoim oddechu. Kiedy umysł się uspokoi, wyobraź sobie, że jesteś otoczony energią wszechświata, otwarty na jego przesłanie. Wyraź intencję dostrzegania synchroniczności w swoim życiu i poproś o wskazówki w konkretnej sprawie, która cię nurtuje. Nie oczekuj natychmiastowych odpowiedzi. Pozwól wszechświatowi działać w swoim czasie. Zaufaj, że odpowiedzi przyjdą we właściwym momencie, być może w najmniej oczekiwany sposób. Po medytacji bądź uważny na swoje myśli, uczucia i otaczającą rzeczywistość. Zwróć uwagę na symbole, sny, przypadkowe rozmowy, a nawet reklamy, które mogą nieść ze sobą ukryte przesłanie. Praktykując regularnie medytację z intencją, stopniowo nauczysz się rozpoznawać język wszechświata i odczytywać jego subtelne wskazówki. Kolejnym krokiem jest nauka interpretacji tych znaków. Nie ma jednego uniwersalnego klucza do dekodowania synchroniczności. Znaczenie danego symbolu czy zdarzenia jest zawsze osobiste i kontekstualne. Zadawaj sobie pytania: co to dla mnie znaczy? Jakie uczucia wywołuje we mnie ta sytuacja? Do czego mnie to inspiruje? Słuchaj swojej intuicji. Jest ona wewnętrznym kompasem. Poszukaj dodatkowych wskazówek w książkach, filmach, rozmowach z innymi ludźmi, a nawet w snach. Synchroniczność często pojawia się w momentach ważnych życiowych decyzji, wskazując właściwą drogę.
Nie bój się podążać za tymi znakami, nawet jeśli wydają się absurdalne lub prowadzą poza strefę komfortu. Zaufaj procesowi i bądź otwarty na niespodzianki. Synchroniczność to zaproszenie do przygody, do odkrywania głębszego sensu życia i do świadomego kreowania własnej rzeczywistości. W tym kontekście sny jawią się jako potężne narzędzie eksploracji cienia i źródło synchronicznych doświadczeń. Podczas snu bariery świadomości ulegają rozluźnieniu, pozwalając na swobodniejszy przepływ treści z nieświadomości, w tym także tych stłumionych aspektów osobowości. W snach można spotkać zapomniane fragmenty siebie, konfrontować się z lękami i pragnieniami, które na jawie starannie się ukrywa. Te spotkania często przybierają symboliczną formę, manifestując się jako dziwaczne postacie, surrealistyczne krajobrazy czy zagadkowe sekwencje zdarzeń. Kluczem do zrozumienia synchroniczności w snach jest właśnie interpretacja tej symboliki. Przykładowo, powracający motyw zagubienia się w labiryncie może odzwierciedlać poczucie zagubienia w życiu na jawie, a równoczesne pojawienie się symbolu labiryntu w dziele sztuki, książce czy rozmowie z przyjacielem może wskazywać na synchroniczne wydarzenie, potwierdzające i pogłębiające przekaz snu. Sny stają się wówczas nie tylko oknem do nieświadomości, ale także swoistym radarem, wychwytującym subtelne połączenia między światem wewnętrznym a zewnętrznym. Zarówno podejście jungowskie, jak i freudowskie oferują wartościowe narzędzia do analizy snów i ich powiązania z synchronicznością. Jung, kładąc nacisk na archetypy i zbiorową nieświadomość, widział w snach manifestacje uniwersalnych wzorców i symboli, które łączą z głębszym poziomem rzeczywistości. Z synchronicznego punktu widzenia sen o archetypicznym motywie, takim jak na przykład Wielka Matka, może być postrzegany jako rezonans z kolektywnym doświadczeniem ludzkości, a jednoczesne pojawienie się tego symbolu w kulturze, sztuce czy życiu codziennym może wskazywać na głębszy sens i znaczenie danego momentu. Freud z kolei, skupiając się na treściach ukrytych i mechanizmach obronnych, interpretował sny jako drogę do zrozumienia stłumionych pragnień i konfliktów. W tym ujęciu synchroniczność może manifestować się poprzez powtarzające się symbole snów, które odzwierciedlają nierozwiązane problemy emocjonalne, a ich równoległe pojawienie się w rzeczywistości zewnętrznej może być sygnałem do konfrontacji z tymi trudnościami. Niezależnie od wybranej perspektywy, kluczem do zrozumienia synchroniczności w snach jest uważna obserwacja i interpretacja symboliki, zawsze w kontekście własnego życia i doświadczeń. W praktyce prowadzenie dziennika snów i stosowanie techniki aktywnego wyobrażania stanowią niezwykle pomocne narzędzia w pogłębianiu analizy snów i odkrywaniu ich synchronicznego wymiaru. Regularne zapisywanie snów pozwala na śledzenie powtarzających się motywów, symboli i emocji, co ułatwia identyfikację potencjalnych połączeń z wydarzeniami z życia na jawie. Aktywne wyobrażanie z kolei umożliwia świadome wejście w świat snu i interakcję z jego postaciami i symbolami, co może prowadzić do głębszego zrozumienia ich znaczenia i związku z synchronicznymi doświadczeniami. Poprzez dialog z postaciami ze snów, zadawanie im pytań i eksplorację surrealistycznych krajobrazów można odkryć ukryte przesłania i wskazówki dotyczące życia na jawie. Połączenie tych technik z refleksją nad synchronicznymi wydarzeniami w życiu codziennym pozwala na holistyczne podejście do interpretacji snów i odkrycie głębokich powiązań między światem wewnętrznym a zewnętrznym. Interpretacja snów w kontekście synchroniczności wymaga uważności i intuicji. Nie chodzi o sztywne stosowanie gotowych słowników symboli, ale o osobiste odczytanie znaczenia snów w odniesieniu do własnych doświadczeń i aktualnej sytuacji życiowej. Warto zwrócić uwagę na emocje towarzyszące snom, a także na detale, które wydają się szczególnie istotne. Często synchroniczność objawia się poprzez powtarzanie symboli, motywów czy liczb zarówno w snach, jak i w rzeczywistości. Może to być spotkanie osoby, o której się śniło, usłyszenie piosenki, która pojawiła się we śnie, czy natknięcie się na symbol, który w nim występował. Takie zbiegi okoliczności, pozornie przypadkowe, mogą wskazywać na głębszy sens i kierunek, w jakim podąża życie. Synchroniczność w snach
To zaproszenie do uważniejszego przyjrzenia się sobie, do wsłuchania się w głos intuicji i do odkrywania ukrytych znaczeń w otaczającej rzeczywistości. To przypomnienie, że świat wewnętrzny i zewnętrzny są ze sobą nierozerwalnie połączone i wzajemnie na siebie oddziałują. Aby zgłębić ten fascynujący dialog między światem snów a rzeczywistością, warto prowadzić dziennik snów. Niech stanie się on swoistym sejsmografem rejestrującym drgania wnętrza. Zapisuj w nim nie tylko treść snów, ale także towarzyszące im emocje, a nawet zapachy czy dźwięki, jeśli je pamiętasz. Kluczowe jest notowanie wszystkiego zaraz po przebudzeniu, póki wspomnienia są jeszcze świeże i żywe. Z czasem, regularnie przeglądając swoje zapiski, zaczniesz dostrzegać powtarzające się symbole, motywy i emocje. To właśnie one stanowią cenne klucze do zrozumienia przekazu podświadomości. Nie traktuj ich dosłownie, lecz raczej jako metafory, archetypy odzwierciedlające wewnętrzne konflikty, pragnienia i ukryty potencjał. Zastanów się, co dany symbol oznacza osobiście, jakie skojarzenia w tobie budzi. Być może lęk przed pająkiem w śnie nie symbolizuje realnego zagrożenia, a raczej strach przed utratą kontroli nad jakąś sytuacją w życiu. A powtarzające się sny o lataniu mogą wskazywać na pragnienie wolności i niezależności. Pamiętaj, że interpretacja snów to proces głęboko osobisty, a dziennik snów staje się przewodnikiem po labiryncie własnej psychiki. Analiza powtarzających się elementów w snach, w połączeniu z obserwacją synchroniczności w życiu codziennym, pozwala na holistyczne spojrzenie na własną drogę rozwoju. Zauważ, jakie wydarzenia, spotkania, rozmowy czy symbole pojawiają się w życiu w bliskim czasowo związku z konkretnym snem. Być może sen o kłótni z bliską osobą poprzedza realny konflikt w relacji, ukazując podświadome napięcia, które wcześniej ignorowałeś. Albo sen o utracie czegoś cennego zbiega się w czasie z momentem, w którym musisz zrezygnować z jakiegoś projektu, ucząc akceptacji i odpuszczania. Synchroniczność działa jak lustro, odbijając w zewnętrznym świecie to, co dzieje się we wnętrzu. Im uważniej wsłuchasz się w szept snów i dostrzeżesz subtelne powiązania między nimi a rzeczywistością, tym lepiej zrozumiesz siebie i swoją drogę. To proces ciągłego odkrywania, który pozwala na głębsze połączenie ze swoją intuicją i mądrością wewnętrzną, prowadząc do bardziej świadomego i autentycznego życia. Jeśli zainteresował kogoś ten temat, zasubskrybuj kanał i zostaw komentarz, dzieląc się swoimi doświadczeniami z synchronicznością. Twoja historia może zainspirować innych do głębszego spojrzenia na własne życie i odkrycia ukrytych znaczeń w otaczającej rzeczywistości.